Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. A w dzisiejszym odcinku, dlaczego jest tak źle, skoro jest tak dobrze? Na moim królestwie, na tym, na którym jestem teraz, opowiem, jak mimo zwycięstwa czasem może się coś popsuć. No bo jeżeli popatrzymy na takie suche fakty, no to wszystko idzie fantastycznie, tak? Dołączyłem do królestwa i naprawdę wszystko było ekstra. Bardzo dużo rzeczy mi się podobało. No dobra, nie wszystko było ekstra, ale było ogólnie bardzo spoko. Lepiej niż się spodziewałem, jak na te moje przygotowania do migracji. Później było pierwsze KVK i też wszystko wyglądało ok. No, rywale nasi się poddali, więc nie mieliśmy jak walczyć, ale za to zdobyliśmy tą piątą gwiazdkę, więc widzicie, że mamy ten księżyc. No i właśnie, no, wygrywamy KVK, zbieramy Zigurat i teoretycznie, no, wszystko powinno iść w jak najlepszym kierunku, fantastycznym i w ogóle i tak dalej, ale okazuje się, że niekoniecznie tak jest. No i dzisiaj będzie o tym, dlaczego to tak u nas wygląda. To znaczy, tak ogólnie rzecz biorąc, to wydaje mi się, że pewne rzeczy są w miarę jasne. No, to, że opadła pompa po tym, jak rywale się poddali, nie mieliśmy walki w KVK, to było w miarę oczywiste. W tym sezonie pomiędzy też tak bywa. Często pomagają tutaj migranci i u nas też się chyba jacyś pojedynczy pojawili, ale no niezbyt dużo i wydaje mi się, że to też jest trochę problem, że tych migrantów nie było aż tak dużo akurat do naszego królestwa. Niby w planie tam są jacyś inni, ale no nie wiem, wydaje mi się, że teraz to też stoi pod znakiem zapytania. No i tutaj jest kwestia taka właśnie, kiedy już nie trzeba cisnąć, to jest taki motyw, że wiecie, podejrzewam, że niektórzy jeszcze mają tam sporo surowców, przyspieszeń. Jest taki moment, w którym no co, jest jeszcze tam KVK, ale w sumie nie ma na co cisnąć, czekamy na następne KVK. No i takie etapy rozdrażnienia są w ogóle zawsze niedobre dla królestwa, powiem wam. Że coś takiego nawet kiedy się wygrywa, a jest, tak jakby, no nie chcę mówić za łatwo, tak, tylko jeżeli właśnie są za dużo takie momenty rozprzężenia, że nic dodatkowo się nie dzieje, to wtedy jest problem. Ogólnie dużo dobrego się w ogóle dzieje w Rise of Kingdoms, ale nie wiem, coś tutaj się działo. Ja nie jestem też jakoś, wiecie, super zagłębiony w to moje królestwo, nie rozmawiam tutaj z ludźmi cały czas na czacie, nie kombinuję kto z kim, jak, kto się może z kimś pokłócił, kto się z kim nie dogaduje, bo tutaj podejrzewam, że takie rzeczy też mogły być, a ja po prostu szczęśliwie w nich nie uczestniczę, więc i o nich nie wiem. Ale dlaczego ogólnie uważam, że jest niedobrze? No bo tak na pierwszy rzut oka nic się zbyt wiele jeszcze nie zmieniło. No ale zmieniło się tyle, bo dostaliśmy wiadomość od Kraina, który to jest praktycznie jedna z niewielu osób, które ma jakiś większy kontakt na królestwie, czyli nasz król, ogłosił, jak widzicie, że to jego koniec, jeśli chodzi o bycie królem tutaj na 2381. Mamy informację, że migruje właśnie w styczniu 25, no to jest za niedługo bardzo, tak? Będą nowi królowie. I to też powiem wam za chwilę trochę mnie martwi, bo to nie są też te osoby, które, to znaczy one gdzieś tam były w leadershipie, ale no właśnie, tutaj jest kwestia tego, e, jak to będzie wyglądało. Wiemy, że będziemy się w styczniu też logować na nowe KVK. To też jest w miarę jasna sytuacja. No i zobaczymy właśnie, czy na końcu, czy na początku, bo tam jeszcze Krajd napisał później, że nawet w KVK może coś z nami zawalczy jeszcze, więc w sumie pod tym względem byłoby to jeszcze bardzo spoko. Natomiast Krajd tutaj napisał, że on jako jedyny, że to jest jego jakaś taka samodzielna decyzja, no ale wiecie, to jest król, to jest najlepsza osoba w naszym królestwie, najlepszy zawodnik w Hall of Fame jest. I w Hall of Fame, gdzie była informacja, jest tam też informacja, że Joker też będzie przechodził, tak, Jokelele. No i pokażę wam, jak wygląda nasze te Hall of Fame. Czekajcie, gdzie ja to mogę przekręcić tu. No i Hall of Fame to właśnie, zobaczcie, jest Knight, który będzie migrował, jest Joker, który będzie migrował, jest Sugimoto, który też w sumie był w leadershipie i nie wiem, czy on też będzie migrował. Boję się tego, że będzie to więcej osób, mimo że wiecie, nikt nigdy nie mówi, a dobra, nie, my zostajemy, nikt tam nie migruje, ale niestety obawiam się, że to znaczy podejrzewam, że te osoby, które gdzieś tam zostaną w tym leadershipie, rzeczywiście będą, ale co na przykład zrobi Fed w takiej sytuacji, czy co robi właśnie Groove na przykład, nie wiem, to są osoby, które się tam udzielają, Atomix, tak, który zwykle jest liderem mobilizacji, nie wiadomo, czy zostanie dalej w królestwie, no i te pozostałe osoby, wiecie, to jest tak z królestwami, że mogą się bardzo szybko posypać. Ja zwykle mówię, że królestwa sypią się ze względu na to, często po porażce w KVK, tak? I
Czasem jest tak śmiesznie, ponieważ królestwo zagra fantastyczne KVK, bardzo dobrze, wiecie, taktycznie i tak dalej, a mimo wszystko przegrywa. I tam też różnie bywa, tak? Niekiedy po takiej porażce to królestwo się rozsypuje. No ale widzimy, że migracja też dużo dzieje, dużo robi, tak? I ja tutaj, żeby nie było, ja absolutnie nie mam do nikogo pretensji, tak? Każdy jest kowalem swojego losu, każdy może stwierdzić, że już ma dość. Ja ogólnie to rozumiem, tak? Krajd był tutaj przez rok ponoć, więc to nie jest jakiś może specjalnie długi czas, ale 3 razy z rzędu udało im się wygrać KVK, wziąć Zigurat, więc może to też być coś takiego, że już no dobra, no 1, drugi, trzeci raz wygrywamy, już takiej napinki na te 4. zwycięstwo może nie ma po prostu. Nie wiem, jak tutaj wygląda kwestia, wiecie, jakichś tam innych ambicji, może spróbować czegoś innego, no nie wiem, ciężko powiedzieć, ale podejrzewam, że może być coś takiego, że wiecie, ktoś ma, okej, tutaj już wygraliśmy kilka razy, może pójdziemy sobie teraz na jakieś mocniejsze królestwo albo coś innego. On tam wspominał też o sprawach osobistych, które ja doskonale rozumiem, bo też mam takie sytuacje, że wiecie, że gdzieś tam muszę odpuścić i to doskonale rozumiem. Także spoko, ogólnie chodzi o to, żebym miał właśnie tak jak chcę podkreślić, tak, że nie jest tak, że jakbym miał do kogokolwiek jakiekolwiek pretensje. Oczywiście super, że te osoby w ogóle poznałem, to KVK było też naprawdę bardzo fajne. Jedyne co, czego mogę żałować, to po prostu, że nie walczyliśmy jeszcze dłużej, ale to dla nas było praktycznie niemożliwe. No także powiem wam, że się trochę obawiam, co się będzie działo w Królestwie dalej. Podejrzewam, no, że na pewno nie będzie szło do góry teraz, że to nie będzie, że tak powiem, lepszy performance od tego, który mieliśmy w poprzedniej KVK, ale mam też nadzieję taką, że nie spadniemy jakoś strasznie w dół, a to może być. No bo wiecie, Krajd, absolutny lider, którego tutaj wszyscy uwielbiali, nikt nie podważał jego decyzji. Będzie bardzo ciężko wejść w jego buty teraz komukolwiek. Tym bardziej, że tracimy 2 największych naszych fighterów, którzy robili najlepsze numery i tak dalej, więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja uważam, że tutaj organizacja nadal jest naprawdę bardzo spoko. Mam nadzieję, że ten poziom wysoki będzie kontynuowany, że tutaj osoby po prostu odczuły, że no nie są w stanie już tego robić na tym poziomie dalej. I może w sumie lepiej niekiedy jest tak, że ktoś odpuści i powie, dobra, to wy teraz to weźmijcie, bo ja już widzę, że mi się nie chce albo że nie będę tego robił na tym poziomie i w sumie to też jest spoko. Także zobaczymy, jaka będzie przyszłość serwera. Ja na razie, nawet gdybym chciał, to się stąd oczywiście nie ruszam, ale też nie mam w planach. Myślę, że chciałbym zagrać naprawdę takie pełne KVK tutaj na 100% możliwości. Myślę, że tutaj jeśli chodzi o ogarnięcie markery i tak dalej, że to nadal będzie zrobione dobrze. Przy okazji, jak widzicie, tych kredytów mam sporo i jeszcze mogę ich mieć więcej, więc jeszcze tutaj dużo rzeczy mam do sprzedania, więc jak to sprzedam, chociażby zobaczcie główki Atylfledy i już prawie mam 10 milionów, to trochę tam tych paszportów będzie. Oczywiście potrzebuję dużo więcej. Jak widzicie, forty robimy, Królestwo hula, więc mam nadzieję, że tak będzie nadal i zobaczę, jak będzie w trakcie tego kolejnego KVK. No, ale powiem wam, że jak po raz pierwszy przeczytałem, bo teraz już minęło parę dni od tego momentu, ale w pierwszym momencie, kiedy przeczytałem tą wiadomość, to miałem takie nie, tylko nie to. Tym bardziej, że pamiętacie, jak robiłem podsumowanie KVK, to wam mówiłem, że naszą największą gwiazdką, na jakiej mi zależy, to jest właśnie Krajd. Bo naprawdę świetny lider, bardzo fajny, ale mam nadzieję, że będzie dalej nieźle. Tak jak mówię, ja planuję dalej walczyć. Tutaj teraz też mam taki okres właśnie, no ale to wiecie, przedświąteczny, ja w ogóle nie wiem, w ogóle słońca nie widać, jakiś taki chodzę zdołowany, muszę coś z tym zrobić. Tak czy inaczej, na pewno jestem nastawiony na to kolejne KVK, żeby znowu tutaj zawalczyć. Myślę, że surowce będą w porządku, przyspieszenia też to wygląda wszystko całkiem nieźle. Jeszcze do tego KVK chwila pozostanie, także mam nadzieję, że będzie naprawdę fajna walka. Ja już też się takimi rzeczami aż tak bardzo nie przejmuję, bo już się nauczyłem przez te wszystkie lata, że niekiedy te zachwiania tutaj zależy, nie? Bo niekiedy jest zachwianie i później za chwilę jest jeszcze lepiej. Niekiedy jest gorzej, oczywiście, to też może być, ale to wcale nie jest powiedziane, że wiecie, już kaplica, po prostu tylko trzeba rozglądać się za następnym królestwem, bo myślę, że tak nie jest. Ja tą organizację, którą tutaj jest, lubię. Podoba mi się to, że tutaj jest naprawdę wszystko porządnie ogarnięte, no i zobaczę, czy tak będzie nadal teraz, kiedy ten leadership, przepraszam, się zmieni, więc zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało.
No i cóż, jak widzicie, nie zrzuciłem w ogóle tego powera, to znaczy taczki będę musiał. Jak będziemy mieli matchmaking, to chyba zacznę się naprawdę pozbywać tych taczek, bo to im jest na nic niepotrzebne. Ale zobaczę. Może będzie akurat tak, że wiecie, że będzie mniej ludzi w królestwie, to wtedy będzie bardziej potrzeba tych, żeby wiecie, rozbijać te jednostki. No a ja naprawdę cały czas mam te 95 milionów siły. To jest niesamowite. I miałem jeszcze milion jednostek zabić w KVK, ale się okazało, że to KVK już po prostu nie będzie trwało. No ale spoko, to w takim razie znowu mogę, wiecie, oszczędzać sobie na luzie z tym treningiem i będę miał trochę więcej przyspieszeń, no bo nie będę teraz żadnego treningu przyspieszał, tylko sobie po prostu tak pasywnie trenuję. No i cóż, jeśli chodzi o moją pozycję w królestwie, to będzie chyba tyle, na tyle, tak? KVK gdzieś tam rozpoczynamy w styczniu, więc teraz na święta będzie spokojnie. Ja myślę, że to też jest dobry plan, bo chyba najgorsze, co może być, to jak się ma, wiecie, jakieś tam bramy czy jakieś walki w święta. No, albo się jeszcze gra kontra jakieś tam azjatyckie królestwa, które wiecie, oni świąt nie obchodzą, więc oni są super zmobilizowani, a w tych tam powiedzmy amerykańskich, europejskich sojuszach i królestwach pustki, no bo to wiadomo, że bez przesady, tak? Gra grom, ale nikt nie będzie tam w Wigilię czy w święta spędzał kilka godzin na wojnie, tylko po prostu będziemy spędzać ten czas z rodziną. Dobrze, także tyle ode mnie. Chciałem o tym powiedzieć, bo wydaje mi się, że to jest dosyć ważna informacja. Dla mnie też, że królestwo gdzieś tam jest w przebudowie. No i zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. A już jutro powiem o tym, co się tutaj wydarzyło, bo widzę, że pojawiła się nowa formacja. Wydaje mi się, nie widziałem jeszcze ani jednego filmiku w ogóle na ten temat. Tak jakby wszyscy stwierdzili, no dobra, okej, było. Ale o tym też powiem, co o tym myślę, że pojawia się w ogóle nowa formacja i jak to wygląda z tymi statystykami, ale to w sumie wszystko jeszcze później zdążę powiedzieć. Także na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.